Witam wszystkich, tu Błażej Parda. Dzisiejszy temat będzie bardzo poważny. Miesiąc temu informowałem, że do wybrzeży, do portu w Palermo przypłynęło 477 imigrantów. Okazało się, że wśród tych wszystkich było tylko 10 kobiet i 2 dzieci. Czyli pozostali to zdrowi, młodzi mężczyźni. To jest mapa Morza Śródziemnego. Niemcy, Francja, Hiszpania, Algieria, Libia, Egipt, Syria. I my się skupimy na tym czarnym kwadracie niedaleko Libii. Biorąc pod uwagę dane, jeżeli chodzi o ratowanie migrantów w 2014 roku, na południu mamy Libię, po lewej stronie Tunezję, na północy Włochy, a dokładnie Sycylię. Widzimy, że te miejsca, w których były te osoby ratowane, są bardzo blisko Libii. Mówimy tu o tych stateczkach, o tych łódkach. W tych miejscach te stateczki zostały porzucane na rzecz tych dużych statków, które następnie płyną na Sycylię. To jest mapa z 2014 roku. Widać skupienie po prawej stronie i po lewej. Następnie mapa z 2015 roku. Okazuje się, że imigranci byli ratowani znacznie bliżej Libii. To samo dzieje się w 2016 roku, gdzie mapa jest zatrważająca, bo okazuje się, że zakreskowane to są wody terytorialne poszczególnych krajów. Tutaj na południu mamy Libię. To jaśniejsze to są międzynarodowe wody, czyli każdy może sobie tam pływać. Okazuje się, że łodzie osób, które wypływają z Libii, czasami nawet nie przedostają się poza wody libijskie. To jest około 20 km i tam są już ratowane przez te duże statki. Jak to się dzieje? Skąd taki pomysł na ratunek? Statki przeładunkowe, te duże, na które te osoby były pakowane, przypływały z portów oddalonych o 500 czy 800 km z Włoch na przykład. Widzimy tutaj Tripoli, to jest duży port w Libii, który jest przeciętnie oddalony o 30-40 km z tych miejsc. Żaden statek stamtąd nie wypłynął. Tam też te osoby nie chciały dopłynąć. Po lewej stronie mamy Tunezję, gdzie tam można powiedzieć, że około 100 km jest kolejny port i statki, które mogłyby uratować. Ale nie. Dziwnym trafem z północy, z odległości 500-800 km płyną statki pod granicę wód terytorialnych libijskich i oczekują na łodzie. Łodzie, które wyruszają właśnie z południa. Zaraz powiemy więcej o tym procederze. Mam ciekawy filmik dotyczący właśnie tej kwestii. Tu widzimy od października 2016 roku do listopada 2016 roku, około niecałe 2 miesiące, wybrane 15 statków fundacji, które ratują ludzi. I co tu można zaobserwować? Można zaobserwować, że gros statków wypływa z Włoch, przypływa pod granicę wód terytorialnych Libii na południu. Tu widać, że te stateczki się zatrzymują, jakby się kręciły w kółko. One tam już czekają na te łodzie małe z imigrantami. Przemytnicy wiedzą prawdopodobnie o tym, że te duże statki już czekają w tym miejscu i wysyłają tam swoje łodzie z migrantami, którzy zapłacili im za to, żeby przedostać się do Europy 1500 euro. Czyli jest grupa chętnych, która chce się przedostać do Europy, jest organizator, prawdopodobnie mafia albo gangi, które organizują ponton czy łódkę, w następstwie czego dostają się parę kilometrów poza plażę
w głąb morza, a tam już te duże statki fundacji, które twierdzą, że ratują życie, czekają na te osoby, aby przewieźć je 800 czy 500 kilometrów dalej, mimo że niedaleko, 30 kilometrów, jest port, gdzie przecież gdyby coś się stało, mogą tamte osoby przepłynąć. Jest też port w Tunezji, około 100 kilometrów, ale nie. W całym tym okresie, niecałych 2 miesięcy, przetransportowano około 40 000 nielegalnych migrantów. Z szacunków wynika, że dzięki temu przemytnicy, czy cała jakby struktura zarobiła około 60 milionów euro. Rocznie to będzie przeciętnie około 1 miliard złotych. Tu widzimy fragment artykułu z New York Timesa, gdzie okazuje się, że przemytnicy transportują ludzi właśnie parę kilometrów od brzegu Libii i mają tyle tylko paliwa w tych łodziach, aby dopłynąć właśnie w tamto miejsce. Następnie, co się okazuje, przemytnicy wyciągają silnik z tej łódki i drugim pontonem wracają z powrotem po kolejną łódź, a tamta oczywiście jest przeładowywana na te duże statki. Co gorzej, okazuje się, że jak widzieliśmy tą zmianę, im postępowały kolejne lata, to tym bliżej brzegu Libii migranci byli odbierani. To powodowało coś jeszcze gorszego, że więcej osób, które chciały przedostać się do Europy, wybierało właśnie tę drogę morską. Widzimy tutaj łodzie, jakie były w 2011 roku, a w 2016, jakie używają. Są to po prostu duże pontony, na których ładują po 150 osób, tylko po to, żeby wypłynąć te parę kilometrów. Przez to, że ci wszyscy ludzie są odbierani, przemytnicy zarabiają coraz więcej. Cała spirala się nakręca. Niebezpieczeństwo dla tych ludzi jest jeszcze większe, no bo teraz te łodzie są dużo mniej trwałe i na pełnym morzu sobie zbyt długo nie są w stanie poradzić. No ale cóż, biznes to biznes. Prawda jest taka, że fundacje, które twierdzą, że ratują życie, przyczyniają się do tego, że coraz więcej osób ginie na tym morzu właśnie przez ten proceder, bo coraz więcej takich łódek, byle jakich, dopływa te parę kilometrów do tych dużych łodzi. Tak nikt normalny nie zapuszczałby się w Morze Śródziemne. W 2016 roku ponad 5000 osób zginęło właśnie w ten sposób. Fragment artykułu z BBC. Włoski prokurator ma twarde dowody na to, że organizacje charytatywne, fundacje ratujące życie współpracują z przemytnikami ludzi i prawdopodobnie zarabiają na tym niemałe pieniądze. Szlak ten, o którym dzisiaj mówimy, jest jednym z najważniejszych szlaków przemytu ludzi do Europy. Komunikat Straży Przybrzeżnej z niedawnego okresu. Wczoraj libijska Straż Przybrzeżna zmusiła statki Lekarzy Bez Granic, Open Arms, Sea Watch. Wspaniałe nazwy. Ratowanie ludzi. Do oddalenia się od granicy wód terytorialnych kraju oraz oskarżyła fundację o to, że otrzymały zawiadomienia od przemytników ludzi, zanim jeszcze ich łodzie oddaliły się od wybrzeża w okolicach Cuary. W oficjalnym komunikacie admirał stwierdza: pół godziny przed lokalizacją łodzi z migrantami zostały przechwycone bezprzewodowe rozmowy telefoniczne pomiędzy międzynarodowymi fundacjami, które rozmawiały o zamiarze ratowania nielegalnych migrantów w pobliżu wybrzeży libijskich. Statki sprawiały wrażenie, że oczekują na łodzie, by dokonać przeładunku. Straż Przybrzeżna skontaktowała się z jednostkami tych fundacji i nakazała im opuszczenie libijskich wód terytorialnych. To się wydarzyło raz. Statki płyną ciągle i pływały przez wiele miesięcy i lat. Rzecznik prasowy marynarki libijskiej dodał: postępowanie fundacji sprawia, że wzrasta ilość nielegalnych łodzi
z migrantami, ale także bezczelność przemytników. Przemytnicy dobrze wiedzą, że dzięki fundacjom i ich nielegalnej obecności na morzu, polegającej na wyczekiwaniu na migrantów, ich przerzut do Europy jest rzeczą łatwą. Teraz fragment filmiku, który przedstawia populację Afryki i Europy, bo rozumiem, że celem tych fundacji jest pomóc ludziom. Ale którym? Wszystkim? Otóż sprawdźmy. W tym momencie w Afryce jest około 2 razy tyle ludzi, co w całej Europie, licząc również blok wschodni. 2 razy tyle ludzi w Afryce. Za 14 lat będzie około 3 razy tyle, a za 28 4 razy tyle. I teraz tak, te fundacje twierdzą, że pomagają ludziom, ale którym? Ilu osobom pomogą? Uratują 1 milion, 2, 3 rocznie? Tempo przyrostu populacji w Afryce jest zatrważające. Nie da się przyjąć tych ludzi, bo ich jest strasznie dużo. Już pomijam kwestię tego, w jaki sposób im pomóc tu na miejscu, w obcym kraju, bez języka, bez umiejętności. Mamy tu kraje takie jak Nigeria, Egipt, Sudan, Erytrea, Somalia, Libia, Czad, Niger, Mali. Ale nie ma tam Syrii. Ponoć konflikt w Syrii jest tym, który ma powodować to, że my przyjmujemy tutaj uchodźców czy migrantów, bo to są typowo migranci ekonomiczni. Oni żyją w biedniejszych warunkach, żyją w świecie, który jest biedniejszy. No ale tak samo Polska była niedawno dużo biedniejsza. I tylko mechanizm naprawy tego państwa, rozwoju powolnego gospodarki może przyczynić się do tego, że właśnie dla większości z tych osób ten świat za jakiś czas będzie lepszy. Nie dla wybranych kilku, którzy będą mam na myśli kilku milionów, którzy będą do Europy przybywać rocznie. Tam będą setki milionów nadal siedzieć w biedzie coraz to gorszej. Czy tego chcą fundacje, które prawdopodobnie przemycają ludzi, nie wiem czy biorą za to pieniądze, istnieje duże podejrzenie, że jest coś na rzeczy. Czy chcą dobra tych właśnie tylko wybranych, lepszych, co zdolniejszych ludzi, mężczyzn? Te organizacje dyskryminują kobiety i dzieci. Dlaczego? Dlaczego właśnie skupili się na tym, aby wysysać mężczyzn do krajów? Wydaje się, że to ma być tania siła robocza w Niemczech, we Francji. Ale czy te osoby będą chciały pracować, skoro nie są nauczone, nie żyją w kulturze pracy? Często nie ma tam szkół. W jaki sposób ma ta osoba pracować? Nie ma też takiej dyscypliny. Tylko powolna i praca organiczna na miejscu może spowodować, że rozwój będzie postępował w odpowiednim tempie i w odpowiedni sposób dla tych osób, dla ich kultury, dla ich poglądów politycznych. Niestety, ale z przykrością stwierdzam, że organizacje, fundacje, które są powiązane ze światem biznesu i z bardzo zamożnymi ludźmi, zajmujące się przemytem ludzi z Afryki, niestety, ale nie mają na celu